Nie wszystko w historii, co wydaje nam się faktami, nie zawsze nimi jest. Pracowałem nad zupełnie innym materiałem. Jednak po audycji w Radiu Gdańsk sprawa Henryka Kłoczkowskiego cały czas siedziała mi w głowie. Chciałem zrozumieć jego postępowanie i zachowanie w czasie wrześniowych dni roku 1939. Zrozumieć i przedstawić temat tak, by nie skrzywdzić człowieka i jego tak zszarganej opinii. Mając wątpliwości, zacząłem badać ten temat od podstaw. Mimo że tematem ORP Orzeł pasjonowałem się wiele lat, nadal nie wiedziałem, czy Kłoczkowski Henryk był winny, czy też nie. W jego życiorysie napisanym 30 czerwca 1922 roku jako sierżant podchorąży 6. Kompanii 78 Pułku Piechoty możemy przeczytać, że brał czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, między innymi w walkach o Kijów. Gdy pisał ten życiorys, uczył się w Wielkopolskiej Szkole Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy. Od 15 września 1922 roku kontynuował naukę w Szkole Oficerskiej Marynarki Wojennej w Toruniu. 1 października 1924 roku otrzymał on awans na podporucznika marynarki z drugą lokatą w Korpusie Oficerów Marynarki Wojennej, Korpusu Morskiego. Od roku 1930 brał czynny udział w budowie okrętu podwodnego ORP Wilk, gdzie później pełnił funkcję oficera broni podwodnej w pierwszej załodze ORP Wilk. Pełnił również funkcję nawigatora, zastępcy dowódcy i dowódcy na ORP Żbik. Nadzorował w 1938 roku z ramienia Polskiej Marynarki Wojennej budowę ORP Orzeł w Holandii, gdzie stał się bohaterem skandalu z udziałem prostytutki w tle. Podejrzewano, że ów piękność została podstawiona przez któryś z obcych wywiadów. O skandalu wiedział zarówno szef kierownictwa Marynarki Wojennej, kontradmirał Jerzy Świrski, jak i dowódca floty, kontradmirał Józef Unruk. Jednak całą sprawę zamieciono pod przysłowiowy dywan. Gdy w lutym 1939 roku komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski objął dowództwo ORP Orzeł, jego poglądy polityczne powinny zainteresować dowództwo kierownictwa Marynarki Wojennej, gdyż oficjalnie popierał politykę Hitlera. Jednak i to zachowanie nie wzbudziło większych podejrzeń co do osoby Henryka Kłoczkowskiego. Po wybuchu wojny 1 września 1939 roku sektor patrolowania, który przypadł ORP Orzeł, znajdował się w głębi Zatoki Gdańskiej. Orzeł pełnił też funkcję okrętu będącego w odwodzie. Był również wyznaczony do dyspozycji dowódcy floty, kontradmirała Józefa Unruga. Wobec bezwzględnego panowania lotnictwa niemieckiego w powietrzu, co w praktyce uniemożliwiało jakiekolwiek działanie polskim okrętom podwodnym w Zatoce Gdańskiej. O tym drobnym fakcie zapominają historycy, oceniając działania komandora Kłoczkowskiego w pierwszych dniach wojny. W roku 2022 odnaleziono odpis dziennika nawigacyjnego okrętu, z którego ma wynikać, że zawarte w nim informacje miały wykazać bezczynność okrętu. 2 września dowódca okrętu miał nie wykonać rozkazu udania się pod wyjście z portu gdańskiego i w przypadku wyjścia na Zatokę Gdańską niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein miał go zaatakować. Dowódca ORP Orzeł, komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski, uznał, że jest to niemożliwe ze względu na płycizny i zaminowane podejście do portu. Czy decyzja o niewykonaniu tego rozkazu przez komandora Kłoczkowskiego była słuszna? Spójrzmy na wejście i wyjście z kanału portowego. Proszę nie zapominać, że był to 2 wrzesień. Po przeciwnej stronie kanału portowego znajduje się teren Westerplatte, który obrońcy bohatersko bronili i odpierali niemieckie ataki. Niemcy nie byli tak nierozważni, by pchać co prawda stary pancernik obok terenu, gdzie obrońcy panowali nad wejściem i wyjściem z kanału portowego. W dniu 1 września po ostrzale Westerplatte odholowano pancernik w głąb kanału portowego. Jednak o tym fakcie nikt w dowództwie na Helu nie wiedział.
Decyzja dowództwa o ataku niemieckiego pancernika pokazuje o braku podstawowej wiedzy na temat topografii portu i aktualnej sytuacji obrońców Westerplatte. Z perspektywy czasu zadajmy sobie pytanie, kto miał rację? Kłoczkowski czy osoby, które decyzję o odmowie wykonania rozkazu mocno krytykują? W nocy z 3 na 4 września ORP Orzeł spotkał na powierzchni w trakcie ładowania akumulatorów ORP Wilk. Dowódcy po zbliżeniu okrętów wymienili informacje na temat aktualnej sytuacji wojennej w kraju. Na zakończenie komandor Kłoczkowski dodał, że dłużej w tym bajorku siedzieć nie będzie. Na jego decyzję z pewnością miały wpływ informacje o śmierci jego 2 przyjaciół. Komandora porucznika pilota Edwarda Krzysztofskiego, dowódcy Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, oraz komandora podporucznika Stefana Kwiatkowskiego, dowódcę ORP Gryf. Ponadto w nocy 3 września na Orle odebrano wiadomość nadaną otwartym tekstem z ORP Ryś. Jestem osaczony. Proszę o pomoc. 55 stopni nord, 19 stopni west. Od tej pory młodzi oficerowie Orła mieli dostrzegać w zachowaniu komandora Kłoczkowskiego pierwsze oznaki zdenerwowania. Na dodatek, ten do tej pory bardzo opanowany oficer miał podobno zacząć szerzyć defetyzm, mówiąc o bezzasadności dalszej walki. 4 wrzesień był bardzo ważnym dniem nie tylko dla dowódcy ORP Orzeł, który samowolnie, bez powiadomienia dowództwa na Helu, opuścił swój sektor patrolowania i postanowił przejść na północ w kierunku Gotlandii, czym ratuje okręt przed uszkodzeniami. 4 wrzesień był dniem, w którym dowódca dywizjonu okrętów podwodnych, komandor porucznik Aleksander Mochuczy wraz z dowódcą floty, kontradmirałem Józefem Unrugiem podejmują decyzję o zmianie sektorów dla okrętów podwodnych dywizjonu. Rozkaz miał obowiązywać od 7 września od godziny 4:00. 4 wrzesień to dzień, w którym szef kierownictwa marynarki wojennej, kontradmirał Jerzy Świrski, porzuca samowolnie swoje obowiązki i wraz z rodziną udaje się w kierunku granicy polsko-rumuńskiej, dopuszczając się takiego samego czynu, co dowódca ORP Orzeł, komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski. Jednak w trakcie procesu Kłoczkowskiego w Londynie w 1942 roku poinformował on skład sędziowski, że to on, a nie dowódca dywizjonu komandor Mochuczy i kontradmirał Unrug wydał rozkaz 6 września o zmianie sektorów okrętów podwodnych, co było absolutnym kłamstwem, gdyż w tym czasie przekraczał granicę w Zaleszczykach i nie miał żadnej możliwości ani technicznej, ani fizycznej do podjęcia i przekazania tej decyzji i rozkazu. Ponadto nie znał aktualnej sytuacji działań polskich okrętów. Jednak skład sędziowski skwapliwie wykorzystał przeciwko Kłoczkowskiemu tę kłamliwą informację kontradmirała Jerzego Świrskiego. 5 września bosman Henryk Kotecki, radiotelegrafista na Orle, nawiązał łączność z dowództwem na Helu i uzyskał zgodę, by Orzeł przeszedł na szlaki komunikacyjne pomiędzy Prusami a III Rzeszą. Jednak Orzeł płynął dalej na północ. 10 września zastępca dowódcy kapitan Jan Grudziński poinformował dowództwo o chorobie komandora Kłoczkowskiego, który od 4 września niemal nie opuszczał swojej kajuty z powodu dolegliwości żołądkowych. Dowódca dywizjonu okrętów podwodnych komandor Mochuczy po konsultacji z dowódcą floty zdecydował, że należy wysadzić chorego komandora Kłoczkowskiego w porcie neutralnym i działać dalej pod dowództwem zastępcy, albo ostatecznie przy zachowaniu ostrożności przejść w nocy na Hel w celu zmiany dowódcy okrętu. 12 września, gdy Orzeł znajdował się pomiędzy Gotlandią a Estonią, miał napotkać blisko płynący niemiecki tankowiec Bremen. Jednak komandor Kłoczkowski miał stwierdzić, że nieprzyjacielski statek nie jest załadowany i z tego też powodu nie będzie go atakował ani zatrzymywał. Tak brzmiała treść jednego z 12 punktów oświadczenia sporządzonego 23 października 1939 roku przez 5 oficerów z Orła. Treść tego oświadczenia była głównym dowodem w sprawie przeciwko komandorowi Kłoczkowskiemu. Jak udało mi się ustalić, rzekomy napotkany niemiecki tankowiec Bremen to tak naprawdę niemiecki transatlantyk, który we wrześniu 1939 roku cumował do nabrzeża w Nowym Jorku. Czy oficerowie z Orła kłamali, chcąc pogrążyć swego niedawnego dowódcę?
broniąc się jednocześnie przed oskarżeniem o bunt oficerów i bezprawne pozbawienie dowództwa, prawowitego dowódcę, uciekając z stalińskiego portu? Tak właśnie myślała część załogi Orła. Dzisiaj ta hipoteza jest nie do udowodnienia. Jednak w świetle niejasnych i nieprawdziwych dowodów przedstawionych przez Morski Sąd Wojenny w Londynie w trakcie procesu nie można i tej ewentualności wykluczyć, chociaż wydaje się ona nieprawdopodobna. 3 dni później, 15 września, gdy orzeł stał zatrzymowany do nabrzeża portu w Tallinie, komandor Kłoczkowski i mat Marian Barwiński udali się do szpitala. Komandor Kłoczkowski musiał zdawać sobie sprawę z tego, że jego pobyt w szpitalu może potrwać co najmniej kilka dni, a nie 24 godziny, które orzeł mógł według prawa międzynarodowego przebywać w porcie. W tym czasie jeszcze nie było mowy o internowaniu okrętu. Można domniemywać, że celowo przez swoje prawdziwe czy symulowane dolegliwości żołądkowe, udając się do szpitala, wystawił celowo swój okręt na internowanie. Są to tylko domysły i hipotezy. Jednak gdyby okazały się prawdziwe, byłoby to sprytne posunięcie dowódcy Orła. Po wojnie nikt by go nie podejrzewał i obwiniał za internowanie okrętu. Do takiego wniosku skłoniło mnie pewne wydarzenie, które miało miejsce po wyjściu ze szpitala komandora Kłoczkowskiego i mata Mariana Barwińskiego. Zupełny przypadek sprawił, że spotkali się oni na dworcu kolejowym w Tallinie. Były dowódca Orła miał na zakończenie rozmowy powiedzieć: żałuję, miałem naprawdę bardzo dobrą załogę. Mogłem z nią konie kraść, ale że tak się zdarzyło, to ja nie przewidywałem tego. Czyżby tymi słowami przyznał, że celowo chciał doprowadzić do internowania okrętu, a jego ucieczki się nie spodziewał i nie przewidywał? W tym temacie czym więcej stawiamy pytań, tym więcej jest znaków zapytania. Można powiedzieć, że w tej historii wszystko stoi na głowie. Nawet to, że ORP Orzeł stał się najsłynniejszym okrętem polskiej marynarki wojennej dzięki swemu niesławnemu pierwszemu dowódcy. Czy był tchórzem, jak niektórzy próbują sugerować? Z pewnością nie był, gdyż po procesie w 1942 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Zaciąga się jako trzeci oficer na statek SS Narocz. Pewnego razu w czasie silnego sztormu ani piloci, ani nikt inny nie chciał wprowadzić statku do portu. Kłoczkowski zgodził się na własną odpowiedzialność tego czynu dokonać. Udało mu się, za co otrzymał awans na pierwszego oficera. Trzeba dodać, że statek był wyładowany materiałami wybuchowymi. Później wpływał w amerykańskiej flocie handlowej, w konwojach, na statkach typu Liberty, również przewożąc amunicję i materiały wybuchowe. Jednak czy jest on winny zarzucanych mu czynów, czy też nie, nadal tego nie wiem. I pewnie nigdy wiedzieć już tego nie będę.